Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jaką wybrać myszkę, a w zasadzie będziemy mówili, czy wybrać myszkę bezprzewodową, czy z kabelkiem, która jest najlepsza. I ten film Was może zdziwi, bo na pewno Wy sami macie jakąś tam ulubioną myszkę, czyli albo nie lubicie z kablem, bo Was wkurzają, albo lubicie z kablem i nie chcecie bezprzewodowej, bo Was one wkurzają. Co wybrać zatem? Zapraszam do zobaczenia tego właśnie filmu. Dobra, na samym początku musicie wiedzieć, że teraz w tych czasach już na kulkę myszki nie działają, one działają za sprawą optyczną. I oczywiście może być to dioda LED, która doświetla i ten wychwytuje ruch, ewentualnie laserowa myszka. To i to działa na zasadzie optycznej. Natomiast od razu też trzeba powiedzieć Wam jedno, laserowe myszki są dokładniejsze, ale pamiętajcie, dokładność działania myszki nie zależy od tego, już na wstępie musicie wiedzieć, czy macie ją kablową, czy bezprzewodową. To zależy jej dokładność ruchu na przykład od możliwości DP, czyli im one są większe, tym lepiej, dokładniej będzie ta myszka się poruszała. Pamiętajcie też ważną rzecz, mianowicie wygoda myszki, funkcjonalność myszki, działanie myszki nie zależy od tego, czy ona będzie na kablu, czy będzie bez kabla. To nie ma żadnego znaczenia. Dobra, komunikacja z komputerem może być myszek w zasadzie na kablu, co jest oczywiste, ale może być bezprzewodowo podzielone, które jest na Wi-Fi, Bluetooth, ewentualnie radiowo. I od razu Wam powiem, Wi-Fi, Bluetooth, do widzenia, ich nie chcemy, z tego powodu, że Wi-Fi ma często zakłócenia i jakieś opóźnienia łapie, a Bluetooth też niekoniecznie się sprawdza, chociaż oczywiście możecie wtedy więcej urządzeń jakby tam sobie parować z nim, ale też one się nie do końca sprawdza i większość osób z tego, co czytałem, była niezadowolona. Więc tak naprawdę macie do wyboru albo radiowca, albo kabelowca. I musicie teraz jeszcze wiedzieć kolejną ważną rzecz, mianowicie podział użytkowników myszki zarówno kablowych, jak i bezprzewodowych jest prawie że równy. Mianowicie grupa zwolenników tej czy tamtej typu komunikacji jest praktycznie, nie żeby taka sama, ale jest porównywalna. To nie są jakieś ogromne skale, że większość już w tych czasach ma bezprzewodowca, albo odwrotnie. Powiem Wam nie, rynek jest podzielony i on zasadnie jest podzielony, a to dowiecie się dlaczego. Macie myszkę kablową, to powiem Wam, ma ona ogromną jedną zaletę, oczywiście kilka, ale jedna jest szczególna, że jest ona stabilna. Mianowicie nie musicie się przejmować tym, że ona zacznie nagle Wam dziwnie funkcjonować, nagle przerywać, czy coś takiego. Myszka na kablu jest stabilna, dlatego w rozwiązaniach firmowych, czy domowych bardzo często, czy nawet gracze bardzo często właśnie wybierają myszki na kablu. Mając myszkę na kablu, to wiecie, że ona działa, dopóki kabel się nie uszkodzi. Kiedy myszka na kablu się psuje? Z reguły psuje się wtedy, kiedy kabel się od tej myszki uszkodzi. Nie musicie do niej pchać żadnej baterii, nie musicie się martwić o źródło jej zasilania. Po prostu myszka na kablu podłączacie do przykładowo portu USB z reguły i wtedy ona po prostu od razu działa. Plug and play, nic nie musicie się martwić, wszystko działa od razu i nie musicie się niczym więcej przejmować, tylko sobie możecie już ją obsługiwać. I to są oczywiście jej największe zalety. Wady tych myszek to oczywiście nie ma co się oszukiwać. Kabelek może wkurzać, że on gdzieś tam się majta. I druga wada to jest taka, że ona ma ograniczony zasięg długością kabelka. Czyli jakbyście chcieli tą myszkę sobie pieprznąć się na kanapę, a komputer gdzieś tam dalej, czy na przykład telewizor, no to wtedy długość kabelka, jak Wam nie styknie, no to jest niefajnie. I to są praktycznie jedyne wady mysz kablowych. A zalety myszek bezprzewodowych, no to oczywiście jest to, że zasięg jest dużo większy, dlatego że nie ogranicza go żaden kabelek, czyli możecie sobie iść z nią na przykład do kibla i surfować po telewizorze. Chodzi o to, że możecie z dużo większej odległości obsługiwać dany monitor, gdzie wskaźnik jakiś sobie lata, niż na kabelku. Druga zaleta bez wątpienia to jest to, że nie macie kabelka, czyli jest estetyka większa, no i ta wygoda też jest większa, czyli w rozwiązaniach biznesowych, gdzie się spotykają jacyś osoby, to z reguły wtedy mają myszki bezprzewodowe, żeby tych kabli gdzieś tam nie ciągać. Ale na tej estetyce i odległości działania się w zasadzie zalety bezprzewodowców już też kończą. Wady myszek bezprzewodowych to niestety to, co jest najczęstsze, bateria się wyczerpie i musicie wymieniać baterię. Czyli tak naprawdę prawie każdy, który ma myszkę bezprzewodową, to co się okazuje, że ma zestawy baterii w szufladach albo gdzieś w szafkach w pobliżu komputera, żeby wymienić, jak nagle mu myszka zdechnie. To jest wada, dlatego że musicie zewnętrzne źródło zasilania w niej wymieniać. Druga rzecz, że jak myszka już ma słabe bateryjki, to zaczyna ona coraz słabiej działać. Po prostu już zaczyna rwać, szarpać i po prostu
nie reagować. I to Was może czasami szlaknąć. Myszki bezprzewodowe też nie ma co się oszukiwać, generują stałe koszty. O ile myszka na kablu, no jakie koszty ma generować? Tylko ten mikroprądzik, który bierze z komputera. Natomiast taka myszka bezprzewodowa, no to jak wymieniacie baterię, no to generuje koszt, że musicie co jakiś czas kupić przykładowo nowe bateryjki. Oczywiście teraz mogą cwani powiedzieć, że no to akumulatory przecież można do niej ładować. Jeżeli Wasz czas jest nic nie warty, można. Natomiast jeżeli Wasz czas jest coś warty, no to czas ładowania tych akumulatorów, czekanie, potem zmienianie, znowu wymienianie, to jest czas. Czas to pieniądz, niestety to też generuje koszty, a to są koszty na przykład czasowe. Albo koszty finansowe, czyli kupno znowu baterii. Myszki bezprzewodowe też różną długość działają na danym zasilaniu. Jedne działają tydzień, inne działają miesiąc, inne jeszcze dłużej. Niektórzy nawet czytałem, że prawie rok na jednej, ale to jest oczywiście zależne od tego, jak dużo się korzysta z danej myszki, jak ona jest sama za słabożerna, czy ma jakieś w sobie wbudowane, wkurzające dodatkowo diody, czy jednak ma tylko tą diodę, czy laser podświetlający i nic więcej. Jaka więc myszka jest najlepsza, na kablu czy bez kabla? Powiem Wam od razu, najlepiej wybrać to, co Wam najlepiej pasuje. A mianowicie przemyślcie sobie to sami, czy Wy chcecie mieć rozwiązanie kablowe. Jeżeli chodzi o komputer stacjonarny lub laptop, ja osobiście wybieram zawsze, ale to mój wybór, na kablu, dlatego że no podłączam, działa, nie ma problemu przez wiele lat, a tą myszkę, którą używam, to ja już używam chyba 8 rok z rzędu i ona nadal działa, rozwiązanie kablowe. Natomiast wiele osób, które też znam, one mają tylko myszki bezprzewodowe. Co jakiś czas zmieniają baterie, mają akumulatorki, doładowywują, potem myszka przestaje albo słabo działa, znowu wymieniają. Ale dla nich jest to najwygodniejsze, dlatego że muszą ujść na większą odległość i to też się sprawdza. Dlatego jeszcze raz mówię, jakie rozwiązanie wybrać. Wybierzcie takie, które Wam najlepiej pasuje i takie, które Was nie będzie denerwować. Innymi słowy, jak macie zamiar szczególnie kupić drogą myszkę, to dobrze się zastanówcie, jakie rozwiązanie dla Was jest najlepsze i jakie będzie Wam się sprawdzało i Was nie wkurzało. Inaczej wydacie kasę na darmo, a potem zaczniecie być może się wkurzać z tego powodu, że albo kabel Wam nie pozwala gdzieś tam dalej obsługiwać, albo znowu, że co jakiś czas musicie rąbać nowe baterie do niej czy akumulatorki. Dlatego skrótowo mówiąc, dokładnie sobie przemyślcie, co chcecie wybrać, a ja Wam dałem już zaczątki, co musicie brać pod uwagę. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do jego polubienia, polecenia i tak dalej. Zapraszam na następne filmy. Cześć!